Dzisiaj z Hanną Milewską-Wilk o dosyć ciekawym problemie, bo polskie państwo tak naprawdę wydaje pośrednio czy też bezpośrednio dużo pieniędzy na programy remontu domów. Takich można to powiedzieć czasami nawet pustostanów, chociaż też nie do końca. I też gminy remontują z tego, czy też mogą remontować z tych funduszy różne domy. Jaka jest skala tego ruchu? Jak to może wpłynąć na rynek nieruchomości? Na jakiej zasadzie i komu przyznawane są te mieszkania? I co tak naprawdę ten program obejmuje? Czy to czasem nie jest remontowanie, no powiedzmy, kamienic, które są pseudozabytkiem, znaczy one są niby formalnie zabytkiem, ale takim raczej mało wartościowym, natomiast ich remont jest cholernie drogi, bo tak naprawdę to w tym budynku nic nie jest wartościowe, nawet ściany nośne, a stropy to na pewno trzeba wymienić. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zapraszam do subskrybowania tego kanału na stronie symen24.pl. Jak zawsze dodatkowe dane związane z naszą audycją, tą i innymi znajdziesz. No i Hanno, może zacznijmy od tego, kto ten program prowadzi i jaka jest skala tego programu. Czy to jest duża skala? Dla jakich rynków lokalnych w Polsce jest duża, a dla jakich niewielka? Jak to wygląda? No generalnie rzeczywiście jest taki program w tej chwili w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z Funduszu Dopłat gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie remontu pustostanów, czyli takich lokali, w których nie ma w tej chwili żadnej umowy najmu, nie ma najemcy, nie ma mieszkańców, żeby te lokale przywrócić do tego zasobu komunalnego, żeby można je było wynająć osobom, które czekają w kolejce. Generalnie jest to o tyle nowość, że rzeczywiście te dopłaty są dosyć wysokie, bo to jest nawet 80% kosztów takiego remontu. Natomiast nowość polega na tym, że jeszcze 4-5 lat temu była to wyłączna odpowiedzialność gmin. Gminy same musiały szukać tych pieniędzy na remonty w swoich bieżących budżetach, a dochody z tej gospodarki mieszkaniowej, jak to się ładnie nazywa, czyli po prostu przychody z czynszów lokali komunalnych nie są wysokie i raczej na duże remonty nie pozwalały. Także to jest właśnie ta podstawowa różnica, że zauważono na poziomie państwa, że trzeba te gminy w remontach wesprzeć, bo wcześniej po prostu jak nie ma pieniędzy na remont, to stał lokal pusty. Problem, bym powiedziała, że był z jednej strony dla osób, które czekały na ten lokal, ale z drugiej strony, jeżeli to był lokal właśnie, tak jak mówisz, w kamienicy, gdzie obok są mieszkania już sprywatyzowane, prywatne, to taki lokal, który ma nieszczelne okna, może gdzieś tam jeszcze coś przecieka nawet nad nim, jest problemem dla wszystkich sąsiadów, także te remonty takich lokali, jak to się ładnie mówi, w zasobie rozproszonym, czyli nie całego budynku gminnego, tylko takich właśnie mieszkań, pustostanów gminnych, są bardzo dobrym pomysłem, bo to są stosunkowo nieduże nakłady, żeby jak najszybciej taki lokal uruchomić. No tak, ale teraz w ogóle poruszyłaś kilka tematów, bo do pustostanów jeszcze wrócimy na końcu audycji, bo wiem, że to wielu z Was interesuje, ale powiedziałaś wyraźnie o takich remontach rozproszonych, czyli załóżmy sobie gdzieś tam gmina, jakieś jeszcze mieszkanie we wspólnocie nie zostało wykupione, to ileś tam mieszkań należy do ludzi, ileś mieszkań do gminy, no i gmina takie mieszkanie remontuje, no i to jest jeden przykład, ale też zaczęły się, ja widziałem ostatnio też na przykład informacje o tym, co w Warszawie jest remontowane i to powiedziałem właśnie, dla mnie to są takie, to jest kamienice z przełomu XIX na XX wiek, to bardzo często nawet stropy tam są zniszczone, tam wszystkie instalacje to są do wyrzucenia, do zrobienia tynki, nic tam nie jest porządne, a ściany, co z tego, że te mury grube, jak one tak są zimne i nie spełniają obecnych norm, nie spełnią przyszłych tej dyrektywy EPPD. Jeszcze konserwator zabytków przyjdzie i powie, że nie wolno, broń Boże, tej elewacji ruszyć, tego się nie ociepli, no i potem jeszcze wejdzie ETS2 i to będzie dla tych niemajętnych. No to ja przepraszam, kto to ma utrzymać chociażby koszty tego ogrzewania, bo to też jest problem. Jak to wygląda? No to właśnie przyznaję, że mam też przygotowane takie dane, dokument NIK-u, który przeprowadził kontrolę.
I to jest dokument z początku tego roku nawet. Także konkretnie Warszawa. Na koniec 2022 roku znajdowało się w Warszawie 81 200 lokali mieszkalnych. Z tego 9600 stanowiły pustostany i z tych 9600 tylko 2800 nadawało się do zasiedlenia, a pozostałe były niezdatne do zamieszkania z powodu bardzo złego stanu technicznego. Część znajdowała się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, także rzeczywiście tutaj zawężając ten problem pustostanów, to o czym właśnie zacząłeś mówić, że te kamienice niektóre, fundusz dopłat, z którego finansowane są remonty tych pustych mieszkań, czyli takie bym powiedziała stosunkowo małe remonty, pozwala również na odbudowę, bo to trzeba mówić raczej o odbudowie, nie tylko o remoncie, ale rzeczywiście pozwala na budowanie całkowicie nowych budynków, odbudowę, rozbudowę budynków istniejących i tu też są z tego samego funduszu dopłat, to są takie wnioski. Troszeczkę jest oddzielona pula pieniędzy właśnie na takie remonty mieszkań i takie remonty, już bym powiedziała, grubsze. Więc tutaj rzeczywiście to idzie z tego samego strumienia pieniędzy, natomiast on jest kierunkowany trochę, tak? Jeżeli jest dużo wniosków o drobne remonty i widać, że dzięki temu na przykład będziemy mieli 200 mieszkań w ciągu 2 lat, wróci od razu, a tutaj jak jest jeden projekt na 80 mieszkań, będzie trwał 4 lata, bo to co najmniej odbudowa kamienicy, no to przyznaję, że BGK wiem, że troszeczkę tym steruje i starają się zrobić tak, żeby jednak jak najszybciej były efekty. Ale są pieniądze i na to, i na to. No ale tak czasami to wiesz, no ja powiedziałem w wątpliwych zabytkach, bo ja rozumiem, chcemy zachować jakiś, już nie będę wymieniał, żeby nie stagmatyzować, charakter jakiejś dzielnicy, chcemy tam zrobić dzielnicę artystyczną i teraz taki starość będziemy remontowali, a tak naprawdę to po tym najlepiej byłoby, jakby przyjechał buldożer i postawił tam cały nowy dom od początku do końca. No zmieniłby oczywiście charakter dzielnicy, ale może dzielnica by ożyła, a przede wszystkim ten dom byłby wybudowany zgodnie z obecnymi normami i byśmy nie remontowali. Przecież tam mamy wszystko złe, zawilgocone mury, pęknięte fundamenty. No to jest czasami sztuka dla sztuki. Czy w ogóle przeprowadzono jakiś taki rachunek porównywania tych kosztów, czy to raczej ciągle ten sentyment, czy to ci konserwatorzy zabytków stoją za utrzymywaniem? To jest właśnie kilka, tak. Możemy mówić na konkretnych przykładach, ale generalnie rzeczywiście po zebraniu my zbieraliśmy jako Instytut takie przykłady i były robione właśnie analizy i finansowe i wywiady z samorządowcami, którzy tak, są zmuszeni na przykład, no bo wiemy, gminy, te lokale gminne w centrach miasteczek, miast, często substancja zabytkowa, w bardzo złym stanie technicznym, zgadzam się, no i tutaj konserwator zabytków ma duży głos i to jest tak, jak gminy liczą, na początek trzeba mnożyć przez 1,8 koszt remontu w stosunku do kosztu budowy nowego metra kwadratowego mieszkania, ale trzeba się przygotować na to, że dojdziemy do mnożnika 2,5 co najmniej, a nawet więcej, jeżeli rzeczywiście trzeba odtwarzać wnętrza bądź jakieś inne elementy. Także że odbudowa tych kamienic, bo to nie są remonty, to są po takiej przebudowie te mieszkania muszą spełniać większość obecnych parametrów. Tam można sobie zrobić drobną gwiazdkę na efektywność energetyczną, ale uwaga, o ile zabytki mogą mieć mniejszą efektywność energetyczną, o tyle jednak, jeżeli Bank Gospodarstwa Krajowego daje pieniądze na budowę bądź przebudowę, żeby powstały zasoby mieszkań, to wymagają też wysokiej efektywności energetycznej i za przekroczenie obecnych norm dają jeszcze 10% premii w ramach tych wszystkich grantów. Więc gminy do tego dążą, więc te lokale, które powstają w tych nowych, przebudowanych kamienicach bądź dobudowanych często tak naprawdę do ściany frontowej tylko budynkach, rzeczywiście są już całkowicie nowoczesne i tak, jeżeli budynek ma więcej niż 3 kondygnacje, to pojawia się również obowiązkowo winda. Także no, te koszty są
duże, tak bym powiedziała. To są rzeczywiście duże wydatki, dlatego też jest to wsparcie dla gmin, no bo mamy takie, ja myślę, że to większość ze słuchaczy, z oglądających będzie taki obrazek zna, jeśli my się zajmujemy nieruchomościami, wszędzie te nieruchomości są, że jest pięknie wyremontowany, wygranitowany rynek, nie zrobione, teraz nawet dosadzają drzewa, no a przy tym rynku tak co druga, co trzecia kamienica jest w fatalnym stanie i po prostu sypie tynkiem na ten piękne płyty granitowe. To, co powiedziałaś teraz, to ja powiem. Wybrałem się jako rodowity warszawiak pierwszy raz od 15 lat na rynek Starego i Nowego Miasta. Nie mam tam po co chodzić, bo to miejsce dla turystów leżące tak faktycznie funkcjonalnie to na uboczu Warszawy. Przed wojną to była dzielnica biedoty, trzeba powiedzieć, i umierająca dzielnica. Tak było, to nie była super jakaś dzielnica. I teraz znowu się zmienia w dzielnicy chyba biedoty. Bo słuchajcie, zabytkowe, podobno wizytówka miasta, wszyscy fotografują ten rynek Starego Miasta, a na rynku Starego Miasta, na Krzywym Kole, na Brzozowej, wszędzie w okolicy i też na Nowym Mieście znajdujesz co? Domy z odpadającymi tynkami, zalane, widać ślady po pękniętych rynnach, albo nawet pęknięte rynny, gdzieś tu wymieniono, ale gdzieś widać zalano, to leci, wilgoć od dołu ciągnąca, spadająca. Gdzie ten remont? Kto to zrobił? Pytanie jest moje tak, kiedyś był w ogóle zakaz sprzedaży tam mieszkań, potem zaczęto sprzedawać tam mieszkania, no i teraz czy to jest bieda dlatego, że tam mieszkają lokatorzy i nie stać ich na remont, czy też miasto się nie dokłada na przykład do remontu i potem będziemy mieli dokładanie się do remontu pustostanów, bo jeżeli chodzi o mieszkania, to ta dzielnica powróci do stanu przedwojennego oprócz kawiarni i restauracji na dole. To jest tak, że właścicieli nie stać na remont, bo ja bym powiedziała, że i gmina, która tam ma jeszcze lokale swoje i wynajmuje, chociaż sporo tam jest lokali wynajmowanych w tej chwili na użytkowe, bo nie spełniają właśnie standardów mieszkań, ale i prywatni właściciele, którzy kiedyś tam kupili, w jakiś sposób doszli do własności tych mieszkań, wynajmują je, w związku z tym inwestowanie we własne mieszkanie jeszcze dla mieszkańców bądź właścicieli, którzy to wynajmują, ma jakiś sens, natomiast jeżeli nagle na spotkaniu wspólnoty albo ta gmina dostaje wycenę, ile będzie kosztował remont elewacji, albo to, co mówisz, chociażby izolacja fundamentów, tylko żeby na początek nie dopuszczać do większych szkód. No jeszcze akurat warszawska Starówka jest objęta tak ochroną UNESCO i tak dalej, więc tutaj jest tak, konserwator zabytków też, ale po prostu koszty remontów w trudnym technicznie miejscu, czyli mamy bardzo gęstą zabudowę, trudno się dostać do niektórych miejsc, więc tak naprawdę te firmy, które standardowo lecą, ja się śmieję, z ocieplaniem bloków, tak, dla nich robota była, no to w takich kamienicach to nie jest takie proste i trzeba się do tego przyłożyć, więc no te koszty po prostu są. I dlatego między innymi jest to też dofinansowanie i gminy też dofinansowują dla wspólnot no głównie remonty elewacji, żeby to jakoś od frontu wyglądało. Z drugiej strony no ludzie chcą sobie doprowadzać media, ostatnio królował gaz przez ostatnie mniej więcej 5-6 lat, już mamy podłączoną wodę i kanalizację, tak naprawdę z nowych instalacji królowało podłączanie się do gazu sieciowego. Natomiast w tej chwili rzeczywiście to są takie remonty ogólnobudowlane, jak to się w statystyce ładnie nazywa, czyli że no mamy jakieś tam media podłączone, ale nagle się okazuje, że właściwie trzeba wymienić w środku wszystko, łącznie ze schodami. Także no to są kosztowne, uciążliwe bardzo remonty i no żeby ktoś się do tego zebrał, to musi mieć naprawdę silną motywację typu już nam spadł dach. Znaczy ja Ci powiem, że prowadząc firmę remontowo-budowlaną, nawet wykonywałem remonty instalacji w budynkach na Starym Mieście. To w ogóle warszawskie Stare Miasto jest nietypowe w porównaniu z innymi starymi miastami, bo jest nowe i instalacje też ma nowe, no ale już tyle lat były wbudowane na przykład stalowe centralne ogrzewanie, no i po prostu te rury siadły i trzeba je wymieniać i trzeba było wymieniać wcześniej. No wszystko, te rynny też budowane 70 lat temu też wymagają remontów, gdzieniegdzie
są remontowane, ale to jest powiedzmy taka szachownica, wiesz, jedna kamienica wyremontowana, dwie złe. Na pewno ich nie ocieplisz, bo ja nie wyobrażam sobie przyklejenia styropianu na domy w Starym Mieście, no bo chyba to nie o to chodzi i te freski, to wszystko tam powinno być jakby, no powiedzieć, konserwowane, odnawiane, no ale to jest jeden z przykładów. Mówiliśmy też o tych pustostanach, bo to pewnie Państwa bardziej interesuje i problem z tymi pustostanami jest taki, ciągle słyszymy 2 miliony pustostanów, jakieś niezwykłe liczby, w Warszawie kilkaset tysięcy pustostanów, ale przecież to jest nieprawda. Co z tego, że sobie jakaś tam elektrownia zmierzyła zużycie prądu i powiedziała ona, że mało, ale ile osób w Polsce, ile rodzin ma po 2 mieszkania, bo na przykład mieszkają pod Warszawą, ale do Warszawy przyjeżdżają i traktują to swoje mieszkanie, zostawili sobie, traktują jako miejsce do noclegu. Przecież to jest coraz bardziej powszechne. Jak mamy takie mieszkanie zaliczyć do kategorii pustostan? Tak myślimy, że mieszkania służą do tego, żeby ktoś w nich mieszkał, a to nie do końca tak w tej chwili wygląda i takie badania robi Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Taka wielolokalowość, o ile prosto jest zapytać o to, ile kto ma nieruchomości, takie badania, uwaga, były robione, tylko że znów były tylko 2 edycje i w tej chwili już nie ma kolejnych, ale rzeczywiście do drugiej nieruchomości dowolnej, to może być, ja się śmieję, przykład tego garażu na osobnej księdze wieczystej, albo jakiegoś udziału 1/16 w jakimś domu w zachodniopomorskim, no to do posiadania jakiejkolwiek drugiej nieruchomości poza tą, w której się mieszka, przyznawało się w badaniu, które NBP prowadził w 2018 roku, około 20 kilku procent gospodarstw domowych. Więc ja myślę, że to w tej chwili tylko rośnie ten odsetek, bo mamy działki różnego rodzaju, mamy właśnie te mieszkania, które domy dziedziczymy też w ułamkach i to rzeczywiście się dzieli, także i mnoży się liczba gospodarstw przez dzielenie udziałów w nieruchomości, więc to jest w ten sposób rzeczywiście, że mamy te nieruchomości, tak, i korzystamy z nich w różny sposób. Tam było uśrednione, już nie będę w tej chwili tłumaczyć, bo przyznaję, że przyjrzałam się troszeczkę temu badaniu pod kątem takim, czy można to powtórzyć w skali całego kraju, ale wracając właśnie do tych remontów pustostanów, podłączane były media, to co mówiliśmy, w tej chwili gminy zaczynają robić remonty. Z takich danych GUS-owskich właśnie, no to zasoby mieszkaniowe należące do gmin, czyli to było w 2020 roku, to było 806 tysięcy ponad 600 mieszkań, w 2022 to już było tylko 778 tysięcy ponad 700 lokali, więc mamy powiedzmy te niespełna około 800 tysięcy mieszkań gminnych, które mogą być właśnie wynajmowane, które jakoś tam większość z nich się nadaje. I teraz remonty takie, w których cokolwiek się robi, czyli na przykład doprowadzono ciepłą wodę albo jakieś inne, no to ogólnie to jest powyżej 10 tysięcy lokali tam w podziale na różne branże, czyli doprowadzenie właśnie to, co mówię, ciepłej wody, gazu sieciowego, centralnego ogrzewania, no to na przykład w 2022 roku gaz sieciowy doprowadzono do ponad 2000 mieszkań, ciepłą wodę do ponad 4000 mieszkań, w ogóle w mieszkania, w których były remonty, to było ponad 9000 mieszkań, a takie remonty, które poprawiły standard, to były te remonty, które poprawiły standard. Takie w ogóle, że naprawiono tylko coś, co już istniało, to było w 2022 33 115 mieszkań, przypominam, na 800 tysięcy istniejących. To jest po prostu straszliwa, tak jak to się ładnie mówi, dekapitalizacja, czyli po prostu te mieszkania wymagają dużych nakładów i trzeba tych mieszkań remontować coraz więcej i po to są między innymi te zachęty dla gmin. Zaczynamy od tych pustostanów, bo łatwo jest na początek pojedyncze mieszkania przywrócić i pokazać, że coś się dzieje. I pamiętajmy, że jest to również argument dla radnych, którzy budżety zatwierdzają uchwałami, także to nie jest tak, że burmistrz czy prezydent zdecyduje. Niestety takie rzeczy muszą być zatwierdzone uchwałą Rady Gminy, Rady Miasta. Dlatego no, takie drobne kroki na początek są dobrą zachętą, żeby pokazać, że się da, że można to przywrócić.
No ale właśnie a propos przyznawania tych mieszkań, kto może z nich korzystać, to jeszcze rozmawialiśmy przed programem, nie wiem czy zechcesz powtórzyć, ale też rozmawialiśmy o tym, że są na przykład remonty prowadzone, niby dosyć spore remonty prowadzone z ludźmi mieszkającymi ciągle tam i te mieszkania często są ciągle substandardowe, bo zachowuje się na przykład taką stary układ, gdzie niby mieszkanie to jest pokój bez łazienki wręcz, ze wspólną łazienką i pokój ma 18 metrów, czy tam jak daj Bóg 18, nawet 15, to na przykład w Warszawie, no pewnie w innych miejscowościach też jest popularne, w Warszawie tak po wojnie przyznawano mieszkania, dzielono wielkie, no i potem tak to wyszło, ale już mamy na Boga wiele lat po wojnie i to może powinno się zmienić. Mówiłaś też mi o przykładzie, gdzie była sytuacja, że mieszkanie takie w całości wzięto, scalono, wyremontowano, powstał z tego i to wyremontowano pod nadzorem konserwatora zabytków, zrobiono tam cuda, nie widać wodotryski i potem powstał problem, komu je dać, czy je sprzedać, no i tutaj dyskusja z radnymi, można było sprzedać mieszkanie, zresztą opowiedz tę historię, obie historie opowiedz. Także tak, to jest takie remonty bieżące, czyli no to, co czasami też robimy sami we własnych mieszkaniach, czyli no jakaś tam wymiana okien, wymiana części drzwi, no doprowadzenie instalacji, zrobienie łazienki. No może to czasami da się zrobić z mieszkańcami, natomiast to, co mówimy o takich remontach pustostanów z tych pieniędzy BGK-owych, tych, ja się śmieję, promocyjnych, no to raczej dotyczy właśnie takich niezamieszkałych. I rzeczywiście, na przykład gmina, jak robi przegląd takich, jakie ma pustostany, no to na przykład jeżeli mamy w Krakowie, w Warszawie, mamy w tej chwili już tak naprawdę zakaz palenia paliwami stałymi, więc jeżeli mamy w całym budynku piece, no to mimo, że lokal jest pustostanem, no to żeby go wyremontować, trzeba by było właściwie podłączyć się do jakiegoś źródła ciepła takiego ogólnego, więc nie mamy piece, nie mamy instalacji gazowej, więc tak naprawdę nie gminy w ten sposób wybierają, akurat tego mieszkania nie wyremontujemy, musimy czekać, aż będzie wyremontowany cały budynek. Albo przebudowany wręcz, więc tak naprawdę zostawiają część mieszkań celowo pustych, aż wyprowadzą się pozostali mieszkańcy. Ale są takie kamienice, gdzie rzeczywiście ci mieszkańcy mówią, że nie, my się w ogóle nie mamy zamiaru wyprowadzać, nie chcemy żadnych zamiennych, albo wręcz gmina nie ma takich lokali, żeby zaproponować na zamianę w przewidywalnym czasie. No a po prostu łamią się schody drewniane, jest jakieś zagrożenie tam przeciekaniem, więc robione są remonty budynków, w których po prostu mieszkają ludzie. I tak jak spółdzielnie mieszkaniowe są w stanie wymienić kanalizację, poprowadzić jakieś nowe instalacje, jak wszyscy tam mieszkamy, tak samo gminy również robią takie remonty bieżące i doprowadzają właśnie czy media, czy wymieniają właśnie na klatkach schodowych głównie jakieś instalacje, czy same klatki schodowe w momencie, kiedy w środku mieszkają ludzie. No i jeżeli mamy podpisane umowy, mamy mieszkańców, no to właściwie bez ich zgody no można wejść do mieszkania, zainstalować kaloryfer czy coś innego, natomiast raczej im się nie dobuduje, nie przebuduje tego mieszkania, żeby wydzielić z tego dawnego pokoju kuchnię, łazienkę i tak dalej. Więc takie remonty bieżące też są i one jednak są robione, z tego co się orientuję, raczej ze środków własnych gmin i miast. Na to dofinansowanie, jeżeli chce się pozyskać, no to niestety wkraczają te wymogi dotyczące efektywności energetycznej. Także niestety mamy ciągle te zaszłości takie jeszcze od czasów kwaterunku powojennego, że takie lokale niesamodzielne są na nie podpisane trwające umowy. Uwaga, gmina, jeżeli budynek się po prostu nie wali, nie ma możliwości, może nawet zaproponować przeprowadzkę do innego lokalu. W momencie, kiedy najemca, lokator powie nie dziękuję, ja tu zostaję, to gmina nie ma szans, żeby go wyprowadzić, bo nie ma takich narzędzi. Więc takie budynki są remontowane. No i trzecia część, no to właśnie te takie bardzo zabytkowe rzeczy, to co mówiliśmy, no są budynki, które mają na przykład pod ochroną konserwatora tylko elewację, no i tutaj możemy trochę sobie więcej pozwolić, gminy również mogą sobie w środku więcej dobudować, wybudować i tak dalej. Są budynki, które są objęte całe, jakby ich struktura jest objęta, również wykończenie na przykład klatek schodowych, no a ten przykład, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, czyli że ochronę
ochroną konserwatorską było objęte również samo mieszkanie, wnętrze, które właśnie, mówię, w łazience miało specjalne ceramiczne uchwyty na mydło, na papier toaletowy, a nie wiem, czy nawet na papier, ale takie specjalne zrobione, miały niższe inne elementy specjalne w łazience. Były drzwi wewnętrzne, które musiały zostać zachowane, zostały odrestaurowane, kaloryfery, tak naprawdę klepka, malunki na ścianach, stiuki i inne rzeczy również. No i w tym momencie mamy ponad 100-metrowe mieszkanie gminne, które właściwie w środku jest zabytkowe i wyobraźmy sobie, że nawet jeżeli znajdzie się rodzina w kolejce do mieszkania komunalnego, nie wiem, z 3, 4 dzieci, dla których ten metraż akurat według tych wszystkich widełek i wymagań będzie pasował, no i któreś z dzieci zbije ten absolutnie zabytkowy kafelek i najemca za to będzie odpowiadał finansowo. To nie jest fajna pomoc od gminy. Więc tu były dyskusje właśnie z radnymi, bo była propozycja od Zakładu Gospodarowania, żeby jednak takie mieszkanie, które nie do końca odpowiada potrzebom takiego mieszkalnictwa komunalnego, wystawić na licytację i z tych pieniędzy nawet kupić na rynku podobne 3-4 mieszkania by się dało kupić mniejsze, takie dwupokojowe, które są najbardziej potrzebne. No ale tutaj właśnie pojawia się pytanie wśród radnych, czy w ogóle sprzedawać mieszkania komunalne, czy ich nie sprzedawać. Także zawsze w nieruchomościach, jeżeli tutaj kanał tematyczny, w nieruchomościach mamy wszystko. Także to było właśnie taki przykład, kiedy to trzeba wyremontować nawet wnętrze i tak naprawdę to mieszkanie komunalne nie odpowiada w ogóle potrzebom, jakie mają lokatorzy, którzy oczekują na mieszkanie komunalne. No i jeszcze mówisz słowo komunalne, teraz jest popularne budownictwo społeczne, więc nawiążmy jeszcze do tematu budownictwa społecznego. Plany, jak zapowiedzi, duże budownictwa tego społecznego, jakoś widzę, że ono się tak posuwa, jakoś się posuwa, ale czy ja bym wiązał z nim nadzieję na to, że ono w ciągu kilku najbliższych lat rozwiąże problemy mieszkaniowe wielu Polaków? Nie wiem, delikatnie mówiąc, nie wiem, jak ty oceniasz? To jest rzeczywiście w tej chwili bitwa różna, czy idziemy całkowicie w rynek, dopłacamy do kredytów, czy idziemy w mieszkalnictwo społeczne, czyli dofinansowujemy w jakiś sposób albo dajemy nisko oprocentowane kredyty jakimś spółkom gminnym najczęściej, bądź innym, które nie dla zysku mają budować mieszkania na wynajem, czy to jednak będą mieszkania z dojściem do własności. I to jest właśnie ten segment społeczny w Polsce jest w ten sposób definiowany, że to są mieszkania, które powstają z dowolnym wsparciem z pieniędzy w jakiś sposób państwowych, czy to będą pieniądze przekierowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czy to będą bezpośrednio jakieś dopłaty dla gmin, granty i tak dalej. W każdym razie to są wszystkie mieszkania, budownictwo społeczne, to są wszystkie mieszkania, które powstają z dofinansowaniem ze środków publicznych w jakiś sposób, natomiast pamiętajmy, że sporo rzeczy jeszcze istnieje, tak? Czyli mamy te niespełna 800 000 mieszkań komunalnych. To byłby znaczący zasób, gdyby tam było trochę więcej rotacji, bo na wynajem w tej chwili, na wynajem rynkowy mamy ponad 1 milion podatników za 2022 rok, którzy zeznali, osoby fizyczne w PIT-ach 28 i 36 wskazują, że mają przychody z najmu prywatnego, więc ten rynek trochę wyprzedził już zasoby komunalne, jeżeli chodzi o liczbę, ale bym powiedziała, że to jeszcze dałoby się porównać. Na ile to będzie rozwiązanie? Ja uważam, że na kredyt, tak jak nawet ekonomiści dla banków są robione badania, liczą to ekonomiści robią symulacje, modelowania i tak dalej, na kredyt może sobie pozwolić góra 40% gospodarstw domowych. Trzecie wyjście to jest to, co już się coraz głośniej słyszy, dziedziczenie i przekazywanie nieruchomości przez starsze pokolenia, czyli że coś dostajemy w darowiźnie, dziedziczymy, w tej chwili już po dziadkach i po pradziadkach. Ale także, często wtrącę się w to dziedziczenie. To często dziedziczenie z uwagi na Polskę to jest nie tam, gdzie chcesz. Chcesz mieszkać w Warszawie, a dziedziczysz w Słoikland. To przepraszam bardzo, co cię urządza mieszkanie tam, jak ty masz pracę tu?
Czy to dotyczy innych miast? To samo, bo wiemy, że ludzie będą, prognoza demograficzna pokazuje też, że będzie następowała migracja do kilku największych miast. Koncentrujemy się, przyjeżdżamy do Kilku dużych miast, a wyludniają się te małe. Tak, i to też niektóre duże też się wyludniają. Prognoza demograficzna nawet mówi tak optymistycznie, że będziemy mieszkali coraz częściej właściwie w wianuszkach gmin pod tymi dużymi miastami. To znaczy na przykład nie do Poznania się będziemy sprowadzać, tylko do powiatów pod Poznaniem. Tak wygląda prognoza Poznań demograficzna. kilka lat temu zrobił właśnie przyłączenie tych gmin, tych terenów z gmin, które mu się najbardziej zabudowały dookoła i nagle skoczyła mu liczba mieszkańców znacząco. Tak, no to jest właśnie kolejna rzecz. Tak, budownictwo społeczne jest potrzebne niekoniecznie w tych małych miastach, gdzie ludzie jakoś jeszcze znajdują, ale jakość tych mieszkań, które tam mają, tych najstarszych kamienic, 2-3 kondygnacyjnych jest fatalna i tutaj jednak trzeba będzie pamiętać o tym, że uwaga, my musimy po prostu stare mieszkania wymieniać na nowe. Wszyscy mówią, że budujmy nowe, bo chcemy potrzeby mieszkaniowe osób, które nie mają mieszkań. My mamy coraz większe potrzeby mieszkaniowe osób, które mają mieszkania, ale mają tak fatalne mieszkania, że tam się za chwilę albo już nie daje mieszkać. Znaczy wchodzi, jeszcze tu ci przerwę na chwilę, bo oprócz tego, że nie daje się mieszkać, może się daje, ale powiem teraz dwa słowa: EPBD oraz ETS-2. I to są takie dążenie do energooszczędności, które przeraża wielu przedsiębiorców w Polsce, przeraża, wiele osób przeraża, pisane są pisma nawet teraz i do premiera i w ogóle rząd nawet trzeba powiedzieć też ostatnio zauważył, że to może być problem i już się zastanawia, jak tu zmniejszyć wymagania unijne w stosunku do Polski, bo jeżeli tak nadal pozostanie, że nadal się nie będzie możliwości budowania elektrowni atomowych w Polsce, bo ja o nich tylko słyszę, ale jakoś nie widzę, już nawet H1 miała być, zdaje się. Jakby tak patrzeć na zapowiedzi, to, ale może nawet więcej ich miało być, nie jestem specjalistą od energetyki, to gdybyś na to patrzeć, to my ciągle jesteśmy uzależnieni od węgla i będziemy w związku z tym dopłacali straszliwe pieniądze do ogrzewania, do energii. I te stare kamienice, o których ty wspomniałaś, to one po prostu, co z tego, że one nawet, załóżmy, że zabytkowe i nie trzeba ich remontować, ale nadal będą zimne, to już wtedy ci nikt nie dopłaci. Czy też będziemy my wszyscy dopłacali do czyjegoś ogrzewania? Ja tego nie bardzo widzę. Tak, ja przyznaję, że właśnie ostatnio jedną rzecz sprawdziłam, bo też właśnie w związku z tymi dyrektywami ja mam takie trochę socjologiczne skrzywienie. Wyszukałam sobie, słuchajcie, wyszukiwarkę obrazów rysunek domu. I rzeczywiście to, co można zauważyć, to jeszcze mówię 5-8 lat temu, tak naprawdę standardowy domek rysowany przez dzieci miał komin i dym. W tej chwili, jak wyszukacie sobie rysunek domku i zaczniecie obrazki przeglądać, to ponad połowa, jeśli nie ponad 3/4, tak naprawdę domków jest w ogóle bez komina. Tak, wyzwanie jest gigantyczne z punktu widzenia, jak się siedzi w dużych miastach, tak jak niestety my siedzimy w tej chwili, no to jakby to jest oczywiste, tak, że mamy ogrzewanie sieciowe, że są jakieś takie centralne. Nie przejmujemy się tym, że gdzieś tam jest kotłownia w którejś tam dzielnicy, czy tam nawet w średnich miastach, to spółdzielniane jeszcze często te kotłownie są. To jakby jeden komin w ogóle już w tej chwili dosyć dobrze to jest przefiltrowane, więc się nie martwimy. Natomiast w takich osiedlach domów jednorodzinnych jednak zimą doskonale czujemy, co się dzieje, więc ceny energii, tak, jak wyremontować domy. Ja myślę, że wyremontowanie całej kamienicy, jeżeli podchodzi do tego gmina, właśnie jest łatwiejsze niż remontowanie lokali, które są każdy odrębną własnością. No bo tutaj jednak jak ja wyremontuję i sobie zrobię cieplej, a sąsiad nie wyremontuje, to i tak wszystko będzie przegrodami wewnętrznymi nam ciągle uciekało pomiędzy lokalami. Ja powiem ci, że nawet na kanale ktoś zadał pytanie, na które nie bardzo mogę odpowiedzieć, o to, bo on ma do wyboru, że chce kupić ma mieszkanie gdzieś tam w XIX-wiecznej bodajże kamienicy, bardzo fajne, ona jest chyba nawet zabytkowa ta kamienica, i czy ma kupić, czy nie, i to właśnie w kontekście tej energetyki. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem, bo ja nie wiem, co zostanie
uchwalone. Na razie, patrząc się na to, co jest uchwalone, to ja bym się tak potężnie zastanawiał, ile chcę wydawać na to mieszkanie i czy później będą na przykład ludzie, którzy będą chcieli je odkupić, bo w nieruchomościach nie wierzcie w to. Nic nie jest na wieczność, nie znacie życia, może będziecie musieli kiedyś sprzedać. W Polsce ma wejść to EPBD, znaczy on obowiązuje, ale też ciągle nam brak klas energetycznych określonych literowo, co nam utrudnia powiedzenie, co ma być remontowane. W całej Europie są, w Polsce jeszcze nie, ale podobno wejdą, to jest przekładane. Chyba teraz do 2026 roku, chyba że coś się zmieniło i jednak je wprowadzą wcześniej. Miało być w tym roku, no powiedzmy, podchodzimy do tego jak pies do jeża, ale podchodzimy dlatego, że musieliśmy sobie zdać sprawę wtedy, jak wiele budynków w Polsce wymaga remontów i doprowadzenia do porządnej klasy energetycznej. Całe szczęście Unia wycofała się z obowiązkowego zakazu handlu tymi gorszymi mieszkaniami, bo to już był w ogóle dramat, ale ja liczę na to, że ludzie kupujący w przyszłości będą patrzyli na to, ile energii zżera dane mieszkanie. Tak samo jak teraz buduje się, to widać, znacząco mniejsze domy jednorodzinne niż na przykład na początku lat 90., kiedy było to odreagowanie i domy miały obowiązkowo po 350 metrów. No tutaj z mieszkaniem w kamienicy zabytkowej, ja bym powiedziała, to rzeczywiście jakby standard, jakiego oczekujemy i ciepło bądź temperatura, do której się przyzwyczailiśmy w mieszkaniach, znacząco odbiega od tego, czego oczekiwano w XIX wieku. Więc po prostu jeżeli ktoś jest w stanie albo wytrzymać takie standardy, jak były podczas kiedy budowano te domy i chodzić w podwójnych halkach i sukniach długich, żeby nogi nie marzły, to bym powiedziała, że można spróbować, natomiast jest jednak taki powrót do tego, żeby zachowywać pewne rzeczy, które no jakby są wartościowe ze względu na ich właśnie kontekst historyczny, a wydatki na energię, no to zobaczymy, może za chwilę wymyślą nam jakieś ciekawe inne rzeczy. No i to są właśnie też kontekst tych remontów, że one są coraz droższe, między innymi dlatego, że my po prostu wprowadzamy coraz bardziej zaawansowane technologie do środka i to nie jest już po prostu postawić dom, to wystarczy tak wymurować, wstawić okna, położyć podłogi, bo się nagle okazuje, że no to, co wkładamy do środka, kosztuje prawie tyle, co wymurowanie tych ścian. Znaczy w ogóle, słuchaj, nie, to jest oddzielny problem poruszyłaś, bo te wymagania właśnie energetyczne i tak dalej, one też znacząco podnoszą koszty budowy. No to się nie jest tak cudownie, że że coś wybudujesz lepiej, jeżeli musisz więcej urządzeń, czy więcej ocieplenia, czy czegokolwiek tam w ten budynek włożyć. Po prostu będzie drożej i z tego trzeba sobie zdawać sprawę i te koszty czasami nawet rosną prędzej niż nasze zarobki albo mniej więcej w tempie naszych zarobków, co nie jest takie fajne, zwłaszcza, że rosną prędzej. Dlatego też właśnie budujemy mniejsze domy po prostu i ja to nawet rozumiem. Nie bardzo, jako człowiek specjalizujący się w tym właśnie budownictwie i ogrzewnictwie i ciepłownictwie, tak nie bardzo wierzę w jakieś super nagle wynalazki, które powstaną. Tak naprawdę równie dobrze, jakby ktoś założył swetr, to by zaoszczędził znacząco na ogrzewaniu mieszkania i to są duże, czy też domu, no ale właśnie jak powiedziałaś, wolimy chodzić w podkoszulku po mieszkaniu, nawet gdy na dworze, co już na szczęście w Polsce się ostatnio rzadko zdarza, jest minus 20 stopni. Niemniej jednak ten aspekt energetyczny jest ważny, aspekt tej właśnie też, co powiedziałaś, renowacji starych zasobów. My je musimy odtwarzać, czy też no, nawet nie zawsze remonty wystarczą, po prostu wymieniać tę zabudowę na inną. W którą stronę my idziemy? Bo ja widzę, że tak, że mieszkania wielu ludziom uciekają, po prostu koszty ich są tak duże, że ich nie będzie stać. O 30% mieszkania się zmniejszyły, można powiedzieć, 3-pokojowe w ciągu ostatnich 30 lat. No, na razie, że tak powiem, toczymy się siłą bez władu, bym powiedziała. Natomiast z drugiej strony, no wbrew pozorom. Przepraszam. Toczymy się, czy odbijamy się jak kula bilardowa, która lata tak trochę bez sensu, bo gra jakiś człowiek, który ma pierwszy raz kij, a nie wytrawny snookerzysta, bo
No raczej bym powiedziała, że się toczymy. Niektórzy próbują coś przepchnąć na któryś bok, ale to mieszkaniówka, nieruchomości są na tyle ciężkie i siłą bezwładu tak szybko nie da się tego totalnie zmienić kierunku. Powiedziałabym, że rzeczywiście totalnie zmieniono kierunek w momencie, kiedy sprywatyzowano koniec lat 80., lata 90., kiedy rzeczywiście spółdzielnie przestały być właścicielami, sprywatyzowano większą część mieszkań. I to powoli zaczyna mieć swoje, że tak powiem, długofalowe efekty, bo nagle się okazuje, że chcieliśmy, żeby każdy miał swoje mieszkanie, się okazuje, że jest osoba, która ma, nie wiem, 4 udziały w różnych 4 mieszkaniach, więc to zaczyna być w tej chwili problemem. Moim zdaniem nie będzie gwałtownych zmian, czyli że nagle wejdzie ten najem, tutaj jeszcze właśnie są dyskusje, czy zarabianie na najmie na cele mieszkaniowe, na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, to będzie dobry pomysł, czy nie do końca. Natomiast tak, na pewno potrzebujemy po prostu więcej mieszkań na wynajem, ale może nie taki całkowicie na zasadach rynkowych, bo jeżeli wejdą rejty, to one będą uzupełniać ofertę tego najmu rynkowego i z tego najmu rynkowego zbiorą śmietankę tych najlepiej uposażonych, którzy mają dokumenty, wynagrodzenia tak przychodzące według umów do banków i tak dalej. Natomiast takie osoby, które gdzieś tam funkcjonują, no niekoniecznie oficjalnie, niekoniecznie na umowach o pracę, nadal będą na rynku najmu funkcjonować, ale dla tej części osób, które chcą stabilności, nie za bardzo mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu, ale na przykład chcą założyć rodzinę, no to jest to właśnie budownictwo społeczne. Ma swoje problemy, ma swoje zaszłości historyczne i różne konflikty również. Jak to rozwiązać, też nie ma pomysłu. Na razie również te pomysły dotyczące budowania kolejnych odbijają się od tego, czy będzie dojście do własności, czy raczej będzie wyłącznie na wynajem. Zobaczymy, jakie będą decyzje. Gminy wiedzą, że muszą po pierwsze remontować i odbudowywać zasoby mieszkań komunalnych, bo uwaga, mają coraz więcej obowiązków, tak jak kiedyś to był ten najem socjalny, najem komunalny już jest opcją, ale jest coraz więcej osób, które potrzebują wsparcia mieszkaniowego, czyli jakieś umowy o bardzo niskim czynszu. Gminy muszą w tej chwili dostarczać mieszkania treningowe, wspomagane, także te usługi, które są oparte na mieszkaniach, jest ich coraz więcej i są obowiązkowe dla gmin, więc do tego gminy potrzebują mieszkań komunalnych swoich. Więc patrzą również na takie opcje, żeby nie dokładać do nich więcej, tylko żeby to się samo finansowało, czyli TBS-y i SIM-y. I tutaj jest szansa, że to w średnich i dużych miastach będzie się rozwijać na pewno, natomiast jeżeli w Warszawie, która ma powiedzmy 1 000 000 mieszkań, zbudowanych zostanie 200 lokali, TBS-y w tej chwili oddają mniej więcej takie budynki po 200 lokali w Warszawie, tam nie ma dużej rotacji, w związku z tym dla osób, które poszukują mieszkań, to jest zawsze taki moment, kiedy da się znaleźć i potem jest długi czas, kilkanaście miesięcy, kiedy nie ma. Więc skala musi się zwiększyć, natomiast zgody co do tego, żeby rzeczywiście przestawić się z tego całkowicie rynkowego systemu na takie bardziej mieszkalnictwo społeczne, na większą skalę, myślę, że na razie nie ma. No tak, już podsumowując tę dyskusję, to ja też krótko podsumuję, że widzę, że w rządzie po prostu też nie ma zgody między sobą. Jedni ciągną w jedną stronę, drudzy w drugą, jedni budownictwo społeczne, drudzy niski kredyt z dopłatami. Opinia publiczna jest też podzielona i tak naprawdę konkretów trochę brakuje i to zresztą nie tylko ten rząd, ale to przez długi czas uważam, że w zasadzie było takie umywanie rąk od tego, co się dzieje na rynku mieszkalnictwa. To zresztą nie tylko w ostatnim 30-leciu, ale to już wcześniej, bo to już pan Gierek, sekretarz, wykrył, że budownictwo komunalne za bardzo obciąża państwo, niech budują spółdzielnie. No i potem już było, potem było tak było jak było. Chociaż za jego czasów, trzeba powiedzieć, budowano nadzwyczaj dużo, w kiepskim standardzie, ale budowano. Teraz nie tak dawno, parę lat temu zbliżyliśmy się do tych wyników i spadliśmy znowu w dół, bo właśnie są te znane wam problemy z pieniędzmi na to budownictwo, z tym, kto kupi, z tym, kto dostanie kredyt, kogo stać w ogóle na kupno mieszkania. Demografia nasza dołuje, więc problem mieszkań może się rozwiązać sam, chociaż nie musi,
bo zależy, co będzie spadać szybciej, demografia, czy będą się rozpadać budynki. No i też liczymy ciągle, że migranci do Polski przyjadą. Słuchajcie, dziękuję Wam i dziękuję Hannie za udział w dzisiejszej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, napisz nam w komentarzach sugestie nowych audycji. Jak zwykle na stronie Symen24 audycje znajdziesz uzupełnione o dane dodatkowe, takie, których było trudno pokazać w filmie. Dziękuję, cześć, trzymajcie się.